Kubuś Puchatek, Krew i Miód to naprawdę kultowy horror. Nie no, bez jaj. Obejrzałem ten film, bo stwierdziłem, okej, to jest pewnego rodzaju ciekawostka. Wiadomo, skończyły się prawa autorskie, aczkolwiek o tym będzie za chwileczkę mowa. No i może zobaczymy, może coś ciekawego zrobili. A poza tym jest to horror. Na tym kanale jest mnóstwo fanów horroru. Rozpoczyna się bardzo interesująco. Pomysł rzeczywiście jest bardzo ciekawy. No ale tego pomysłu starczyło na 3-4 minuty, może gdzieś jakoś tak. Na początku tę animację mamy, no i rzeczywiście to wtedy jest dobrze, a później jest już słabo. No ale zacznę może od spraw oczywistych, właśnie ta fabuła. Pomysł mi się bardzo podobał. Zacząłem oglądać pierwsze kilka minut, mówię, kurczę, rzeczywiście klimat jest fajny. Troszeczkę takie skrzyżowanie teksańskiej masakry, może w lesie dziś nie zaśnie nikt. Co? No i stwierdziłem, okej, jest dobrze. No potem akurat okazało się, że film się rozpoczął i zaczęło się dziać różne rzeczy i tutaj naprawdę jest hardcore. Bo na początku dowiadujemy się, co się stało, co się będzie działo, dlaczego. No i mówię, okej, no czyli to jest to zwykły slasher, gdzie będzie się krew lała hektolitrami, będzie kilka straszaków i to wszystko. I mówię, to chcę otrzymać, a chyba po obejrzeniu 15 części Władcy Lalek gorzej być nie może. Yes, of course. Natürlich, jawohl, absolument. Jak bardzo się zdziwiłem? No troszeczkę, bo rzeczywiście tutaj fabularnie się nic nie zgadza. Oprócz tych kilku minut na początku, których dowiadujemy się, co jest grane, co będzie się działo, nic. Potem okazujemy się, że okej, no to my skręcimy w prawo, potem skręcimy w lewo, potem nie. Cofniemy się, potem do przodu, potem jak mówiła moja ulubiona posłanka Renatka Beger, zmienimy, obrócimy się o 360 stopni i pójdziemy w innym kierunku. No i rzeczywiście tutaj fabularnie się nic nie zgadza. Postacie nasze są, no wiadomo, Kubuś Puchatek jest, no jest, Prosiaczek jest, no jest. Na początku jest więcej oczywiście tych wszystkich postaci, no ale budżet tego filmu to było $100 000. Tylko i wyłącznie $100 000. Dla przypomnienia powiem, że średnio Władca Lalek miał około 2-3 miliony dolarów, więc wiadomo jaka jest różnica. No ale film był robiony w Wielkiej Brytanii, więc to dużo taniej kosztowało niż gdyby miałby on być kręcony w Ameryce. Chciałem otrzymać slasher, gdzie rzeczywiście, no tak, ja wiem jak najbardziej przy okazji Halloween 15, Koszmar od ulicy Wiązu 28 czy Władcy Lalek 15, ciężko, żeby naprawdę czegoś nowego otrzymać, ale tutaj mamy pierwszy raz ten film. Jest to coś nowego, ponieważ Kubuś Puchatek, którego my znamy ze 100-milowego lasu, kiedy jest to zwierzątko o niewielkim rozumku, wcina miodek i tak dalej, tutaj twórcy potraktowali inaczej. Zresztą sami powiedzieli, możemy jak najbardziej, ponieważ prawa autorskie wygasły w Ameryce, ale tutaj właśnie jest wielkie ale i mam zagwozdkę. Chciałem zapytać właśnie Monolith Films między innymi, ponieważ w Ameryce prawa autorskie wygasły, ale w Europie nie. W Europie dopiero wygasną prawa w 2027 roku. Więc chciałem się dowiedzieć, może drogi widzu, jeżeli wiesz, jak to jest możliwe, że można ten film dystrybuować w Polsce, no chyba, że potem rzeczywiście będą jakieś kary, no ale to już mnie akurat nie interesuje. Także film zrobiony jest za $100 000. Na początku to było zwykłe kino amatorskie. Krótko mówiąc, ktoś tam stwierdził, a zrobię sobie na jaja taki film, ale potem kiedy okazało się, że 1, 2, 3, 5 portal o tym napisał, ktoś o tym powiedział w odcinku Co tam w Hormudzie, nagle się ludzie tym zainteresowali, więc stwierdzono, ty kurczę, rzeczywiście będą chyba chcieli ludzie obejrzeć ten film, więc zrobiono dokrętki. Na początku film był nakręcony w 10 dni, tak wiem, jak najbardziej 10 dni. Były filmy, które były kręcone szybciej, ale akurat ten w 10 dni, no myślę, że z dokrętkami może w sumie było ze 3 tygodnie. No ale to nie uratowało, bo chciałbym powiedzieć, że ten cytat Alfreda Hitchcocka, że gdy masz słaby scenariusz, to dobrego filmu nie nakręcisz, a jak masz dobry scenariusz, to zrobisz albo dobry, albo zły film, tyczy się wszystkich, no ale nie tym razem, bo rzeczywiście tutaj twórcy ewidentnie nie stawiali na scenariusz, tylko stwierdzili, okej, wylejemy hektolitry krwi i tak to będzie rzeczywiście wyglądało, bo technicznie ten film wygląda źle. Poza kilkoma scenami, które rzeczywiście mi się podobały, 2, może 3 sceny, gdzie bardzo podoba mi się, jak twórcy oświetlili. Naprawdę, jak oświetlili scenę, kolory, które ja uwielbiam, czyli pomarańczowy, niebieski, one się świetnie komponują i twórcy zrobili kawał dobrej roboty w tych może 3 scenach, bo efekty wizualne są naprawdę jeszcze gorsze niż w moim Predatorze. Więc
masakra, po prostu masakra. I to nie im plus, taką masakrę byśmy chcieli wiedzieć, tylko taka jak jest. Maski, no okej, ja wiem, ja rozumiem, że twórcy zadali sobie trud i wysłali zapotrzebowanie na maski, zakupili maski w tej firmie, która produkowała oryginalne maski dla Kubusia Puchatka, kiedy tam wymyślono je 70, 100, 250 tysięcy lat temu dla jakichś osób tam, czy cokolwiek. No ale one nie wyglądają dobrze. Na początku tylko jakiś zwykły facet ma nałożoną maskę i to wszystko. Może tutaj ma jakieś rękawiczki, które kupił, wszystko. Może tutaj ma jakieś nałożone rękawiczki, które kupił w sklepie, wszystko po 5 zł i to będzie wyglądało tak. No i rzeczywiście tak to wygląda. Sprytnym hoplem twórcy stwierdzili, nie będziemy wymyślać, jak te zwierzęta mówią, czyli nie musimy sobie wymyślać dodatkowo, zadawać trud, tak, postprodukcja, udźwiękowienie i tak dalej, i tak dalej. Więc wiele rzeczy w tym filmie postawiono, poszli na łatwiznę, ale to akurat pamiętaj, jest różnica, bo gdyby, idę o zakład, gdyby tym samym twórcom dać nie $100 tysięcy, a na przykład zaszalejemy, $10 milionów. I powiedzieć, słuchaj stary, masz tyle i tyle kasy, technicznie dopracuj ten film, fabularnie również go dopracuj, no bo tak to rzeczywiście było zrobione. Technicznie ten film to jest naprawdę dno. Kolejnym aspektem, który mi się bardzo podoba, lokalizacje. Nagrywano to w Essex, w hrabstwie Essex i rzeczywiście wybrano kilka fajnych miejsc. Domyślam się, że są sceny, to czuć i widać. Twórcy, no, kiedy już nakręcili ten film i właśnie to była jedna z tych dokrętek, bo widać rzeczywiście fajnie jest pokazany las. Oczom ich ukazał się las, krzyży. Ale to widać, że to są dokrętki robione, które stwierdzono, no dobra, może ten film nie jest aż tak długi, musimy go troszeczkę wydłużyć i musimy to zrobić w ten sposób. Więc kilka oświetlonych scen, kilka lokalizacji, to rzeczywiście jest wszystko. Wracając do fabuły, postacie są napisane beznadziejnie. Ja wiem, że w horrorach mamy standard, oczywiście, że tak, ktoś nas goni w domu, to zamiast uciec przez drzwi, biegniemy do góry i tak dalej, ale tutaj naprawdę to już jest masakra. To już jest do potęgi entej pociągnięte. Jedna scena jest, kiedy jedna z dziewczyn się kąpie w basenie, no i bierze swój telefon, robi sobie zdjęcie, no i nagle patrzy, na zdjęciu kogoś widać. Obraca się, tam nikogo nie widać. Ale na zdjęciu jest. Tak sobie pomyślałem, zaraz, ale fajny pomysł, ale gdzie ja go już widziałem? I może dlatego ta scena mi się podobała, ponieważ tak, kilka lat temu właśnie taką scenę sam wymyśliłem i nakręciłem i no, może to był jakiś koncept. Aktorsko? O nie. Właśnie aktorstwo jest tutaj takie jak na poziomie 15. teksańskiej masakry piłomechaniczną. Rzeczywiście widać, że twórca no nie miał pieniądzurów. Bo ja mówię, budżet $100 tysięcy, ale to dopiero później, kiedy film został już nagłośniony. Ale większość tego filmu no, została nakręcona wcześniej, więc pewnie gdzieś tam było na zasadzie okej, wiecie co, będę robił film, kto ma ochotę zagrać, nie? O, ty, jakaś tam laska dopijała piwo. Ty, stary, ja bym normalnie wzięła, piła, ty. Bo rzeczywiście, no, aktorki takie są w tym filmie, że nie, naprawdę to jest, słuchaj, to nawet nie jest poziom Korony Królów, to nawet nie jest poziom reklamy pieluchomajtek dla dorosłych, ani nawet maści na hemoroidów. To jest jeszcze niżej, więc rzeczywiście aktorsko ten film nie będzie omawiany. Chciałbym powiedzieć, okej, w porządku, ale jest potencjał, może coś będzie dobrego. No, będzie druga część. To już twórcy potwierdzili, że druga część będzie. Nie dziwi mnie to, ponieważ pewna włoska firma Mamona Castucci Szmal się zgodziła. $100 tysięcy. Powtórzę to jeszcze raz i powtórzę to po raz 500. $100 tysięcy ten film kosztował, a już w tym momencie zarobił ponad $4 miliony, więc zarobił niesamowite pieniądzury. Zresztą sama wytwórnia powiedziała, że okej, my będziemy kręcić więcej takich filmów. Chcemy wymyślić całą serię. Te filmy będą oczywiście w jednym uniwersum. Teraz w Mordejerza każdy kręci swoje uniwersum. Kevin Smith, pozdrawiam, bo ty właśnie zacząłeś te wszelkiego rodzaju bzdury z uniwersami. No ale okej, niech tak rzeczywiście będzie. Oni potem powiedzieli też, że też chcemy w to uniwersum wrzucić inne postacie, do których są prawa autorskie, jak między innymi na przykład Żółwie, Ninja, czy jakieś tam inne Teletubisie. Tak powiedzieli jak najbardziej, więc pewnie tutaj się wytwórnia rozrośnie, ale ten film dostarcza jedną rzecz. Jest krwawy. Jest naprawdę bardzo krwawy i jest krwawy do przesady. Bo ja rozumiem, to jest slasher, więc mamy rzeczywiście mieć to, co mamy mieć.
krew się ma lać hektolitrami, ale niech to przynajmniej w jakiś tam sposób, pamiętaj, jeśli cały czas posługuje tym danym filmem, tym danym, no w tym momencie uniwersum, które się rodzi, niech to w obrębie tego uniwersum ma ręce i nogi. Niech to rzeczywiście, no niech to nie będzie, że jak ktoś bierze, nie wiem, kogoś uderza w nohala, to niech nie wyleci mu z nosa 500 litrów krwi, bo to nie jest logiczne w jakimś tam sensie, tylko niech to jakoś wygląda. No ale tutaj to nawet w ten sposób nie wygląda. No jak wiadomo, jak puchatek, krew, no to muszą być oczywiście i miodek, czyli i pszczoły. Pszczoły, o ja pier... To w ogóle robił te efekty specjalne. Chyba gdzieś tam normalnie ktoś wpisał fiverr.com, kto może mi zrobić efekty specjalne za $10. No i rzeczywiście tak te pszczoły wyglądają, a scena, kiedy one tam atakują, o nie. Naprawdę, nie. To nie jest dobrze zrobiony film. Po raz wtóry wracam, tak, technikalia całkowicie leżą. Twórcy się nie wysilili, bo wiele widziałem już slasherów i można pomyśleć, okej, skoro mamy postać, którą wszyscy kochają i zmieniamy ją w morderczą maszynę, no to pobawimy się konwencją, zrobimy coś na jajo, może jakiś tam mamy rzeczywiście fajny pomysł na jakąś inną śmierć czy coś i o ile kilka jest ciekawych, to nie ma nic oryginalnego, nie ma nic ciekawego, nie ma nic, czego byśmy nie widzieli w jakimś tam innym slasherze, horrorze, czego nie dokonałby Jason, Michael, Chucky czy jakaś inna zabójcza opona. Chciałbym powiedzieć, ten film, okej, można obejrzeć, ale nie mogę powiedzieć. Nie mogę ci ze szczerego serca powiedzieć, obejrzyj ten film. Tylko i wyłącznie jako ciekawostkę możesz obejrzeć. Jeżeli na przykład lubisz się męczyć i oglądać filmy typu Birdemic czy tam Rekinstein i stwierdzisz, to ja obejrzę Kubusia Puchatka. Nie. Jeżeli lubisz takie rzeczy, to nie tak dawno był w kinach, pewnie jeszcze jest w tym momencie Kokainowy miś, Biały miś. Też ciekawostka, też zagwozdka, też coś innego, dziwnego, odjechanego. Tak, tam rzeczywiście dużo lepiej te rzeczy są wykonane. Tamten film bardziej polecam, tamten film w ogóle polecam, tego nie mogę. A zakończenie... No, to już nie mam pojęcia, o co chodziło. Bo wiele filmów robi tak, że zostawiamy furtkę do drugiej części. Wiadomo, będzie kasa, będzie się zgadzało z drugą częścią. A tutaj jest w ten sposób, że akcja, koniec. Ja tak, no to dobra, no może będzie scena po napisach. Teraz każdy nie ma, że daje scenę po napisach. Nawet w krzyku była. No nie ma, po prostu napisy, tyłówka i to wszystko. I tak mówię, ale tak troszeczkę mieliście dodatkowe pieniądzury, mieliście dodatkowy czas. O co chodzi? Więc ten film nie zgadza się w żadnym aspekcie. Naprawdę w żadnym aspekcie. No może poza tymi dwoma scenami, gdzie tam to oświetlenie jest fajne. Bo postacie są debilne. Scena w basenie to już w ogóle przechodzi ludzkie pojęcie. Technicznie nie jest on dobrze zrobiony. Jako slasher nie działa. Nie mamy straszaków, a jeżeli one są, to takie po prostu, że z 2 kilometrów bez latarki widzisz, zaraz będzie, tylko nie przegap zjazdu i przegapiliśmy. Nie, biały miś, puchaty miś, Kubuś Puchatek, krew i miodek, no widać, że krew jest, miodku zabrakło, serducha do tego filmu zabrakło i domyślam się, że zarówno ja, jak i ty drugi raz na to się nie dam nabrać. Auto nie pali, zakończenie jest z dupy. 3 rano i jest dzień, kiedy ktoś wymyśli w końcu coś oryginalnego.